Partnerzy odcinka Greenway, Efstone, Leader i Shared Wize. Kody rabatowe w opisie. Jesteśmy dziś w miejscowości Prapratno. Będziemy płynąć na Mljet. Prom już płynie. Bileciki kupione. Czekamy tam w kolejce samochodów. 4 osoby dorosłe, jedno dziecko i samochód w dwie strony to koszt niecałych 100 euro. 97 tam z groszami. No i popatrzcie, jaka potęga. Dzisiaj dość mocno wieje. No, prom jest wielki, myślę, że nie będzie problemu. Zobaczymy, jak mu się uda tu podpłynąć. Nie wiem, czy to jest bezpiecznie tu stać, może pójdziemy sobie tam kawałek dalej. Tu po lewej można wypić kawę. Może tu nie będziemy stać, bo on będzie tutaj wodował, ale z boku sobie staniemy. I spróbuję dla Was nagrać, jak taka potęga podpływa. No troszkę go buja. Jeszcze 28 minut do odjazdu. Przyjechaliśmy stamtąd, nową drogą. I tuż przed stonem jest po prostu znak na Mljet. Czarne dymy z diesla. No na promie trzeba się pilnować, żeby nie stać, bo potem zbiera na wymioty. Nie stać tam oczywiście, gdzie ten dym leci. Przepływa się 45 minut, tak przynajmniej wychodzi tutaj z tego, co są informacje. Tam ktoś linę już przejął. Teraz z tą liną małą przeciągają tą grubą linę. Dobra, trochę się może odsuniemy, żeby nie dostać tą liną w łeb. Patrzymy, jak to tu działa. I tu pan idzie chyba do drugiej zacumować. Jeszcze kawałek i się uda. O, dobra. Teraz zaciągają tą linę, żeby przycumować. Jeszcze jedna lina. Znowu zaciągają linę. No i tym sposobem mają ustabilizowany statek. Teraz opuszczają podjazd. Statek to nawet do brzegu nie dotyka. O kurde. On się cały tutaj rusza. I buja. No i co? Będą auta wyjeżdżać, a ten statek cały tańczy na tych falach. Nawet nie dotyka do brzegu. Pierwsi przechodnie wychodzą. No i wyjeżdżają. No chyba tyle. Dobra, idziemy do auta, bo będziemy zaraz wjeżdżać. Wjeżdżamy. Emocje sięgają zenitu. Jesteśmy na pokładzie, zaraz będą wjeżdżać następni. A my idziemy się tu rozpatrzeć, co tu słychać. Tu już stoi nasza ID5. Jedziemy schodami ruchomymi do góry. Owa. Popatrzcie. Parte. No i dobra. Tu mamy kolejne pięterko. No, jest wielki, nie powiem. Taki widoczek tutaj z góry na świat. A tam już komin wielkiego silnika. Kawał statku. Tu maszynownia, ale gorąc bije stamtąd. No i cóż, chyba tyle. Widzicie, jak prom wygląda. Prom jest duży. Nie wiem, ile to dokładnie aut wejdzie, ale zdecydowanie pani mówiła w kasie, że się wszyscy zmieszczą, więc nie ma się co przejmować. No i odpływamy. Powolutku się rozpędza sprzęt. Na razie to bardziej kołuje. A jakbyście chcieli dowiedzieć się, jak tu pływać, to co? Wchodzimy na radiolinię HR i mamy tutaj Prapratno, to jest z półwyspu Pelieszat, a Sobra to jest Mljet. Takie porty trzeba sobie znaleźć, zależnie skąd chcecie, co i jak. No i pokazuje się tutaj, kiedy statek płynie. No, czuć, jak walczy z falami. No nie chciałbym na takiej dużej fali płynąć. Tu nie są duże fale,
A potrafi tym miotnąć. Ło, patrzcie teraz. Są wrażenia. No, powiem szczerze, buja. Dzisiaj buja. Idzie się tak co najmniej, jakby się dobrze przedawkowało wczoraj jakiś alkohol. Grzesiu, co ty piłeś? No. Jest zabawa. Statek najpierw płynął tyłem. O, ale wieje. Masakra. No, daje nieźle. Ciężko się utrzymać na nogach. No, ale płyniemy dość szybko i to pod wiatr. A tutaj normalnie wali solą po oczach. O kurde. Wow. Dobra, ja się chowam, bo kamera zaraz będzie cała słona. Popatrzcie teraz, co się tu dzieje. Tu to idzie paliwa. Ale w Norwegii już elektryczne promy pływają. Nieźle. Idziemy na rufę, tak? No jest wielki ten statek. Chciałbym kiedyś takim wycieczkowcem, tym 10-piętrowym się przepłynąć, ale to już poważne pieniądze. Zasuwa naprawdę szybciutko. Wystartowaliśmy dokładnie 10 minut temu, z czego z 5 minut to pewnie manewry, a już tak daleko do Prapratno. No my to wymyślimy sobie tak, że popłyniemy o 13, żeby się nie śpieszyć, a koło 19 będziemy prawdopodobnie wracać. No zobaczymy, jak nam zejdzie na tej wyspie. Podobno Mljet to najbardziej zielona wyspa Chorwacji. Nasza tutaj właścicielka mówiła, że ładnie. No zobaczymy. Chwilą tak przywalił, że tu normalnie fala poszła górą. Dlatego te szyby są mokre. Popatrzcie, jaka tu pamiątka na promie na Mljet. Jan Paweł II z kardynałem Dziwiszem. I będziemy zaraz wyjeżdżać. Wszyscy podpalali silniki. Tu nie ma czym oddychać. Tam jest taki pan, co przegania. Znaczy pilnuje, żebyśmy sprawiedliwie na suwak wjeżdżali. O, Park Mljet, National Park Mljet jest na wprost, to jedziemy na wprost. Pierwsza miejscowość, tutaj od portu jakieś 2 km przejechaliśmy. Zjechaliśmy w dół, znaczy najpierw od portu prosto, potem tutaj pierwsza w prawo w dół. I tutaj street food Kogo za mną. No petarda, najlepszy cheeseburger jaki w życiu jadłem. Koszt jakieś tam 5 euro z groszami. Rewelacja. Polecam, jeśli ktoś tu na Mljet kiedyś przyjedzie, to street food Kogo, pamiętajcie. Warto odwiedzić. A miejscowość, gdzie jedliśmy, nazywa się Sobra. Myśmy skręcili pierwszym zjazdem, to jest widać drugie. Nagrywa się? Kameruje się? Zaraz mi rękę urwie. Tak wieje dzisiaj. Fajna dróżka, tylko taka trochę wyboista, bym powiedział. No i wyspa jak to wyspa. Faktycznie jak na Chorwację, no to jest tutaj zielono. Jedziemy ciągle przez las, natomiast jak ktoś przyjedzie z Polski, no to zieleń zielona nie robi na nim wrażenia, bo u nas to taki standard, bym powiedział. Troszkę pogody nie ma, ale widzicie tam w oddali drogę. Ciekawe, czy tą drogą będziemy jechać. No bardzo górzysta wyspa. Jakaś tam miejscowość na dole. Tam jakieś jezioro na 12 teraz. Nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję wystawić wyżej rękę. No tak prezentuje się Mljet. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się w ogóle to podoba. I wjechaliśmy właśnie do National Park Mljet. Także jesteśmy już w Parku Narodowym. Jeszcze bardziej zielono się zrobiło na granicy tego parku. Może tu nie wycinali, a tam może wycinali bardziej, nie wiem. No i jest serpentina. Dobrze, że to auto ma dobry skręt, bo by się tu nie zmieściło na swoim pasie. A tu jest woda, bo to takie zatoczki. Tam w oddali morze. No fajnie to wygląda. Nas do parku. No i mamy tutaj ładowanie 66 km na godzinę. Z doświadczenia Grzegorza wychodzi, że to jest 11 kW. A ładujemy się tutaj z takiego oto słupka
Słupek jest, słupki są 2, czyli w sumie 4 auta by mogły się ładować, ale tak, tamten słupek jest całkiem zaklejony, a w tym jest zaklejone jedno gniazdo, także z 4 gniazd działa jedno. Na szczęście niewiele tu się dzieje, więc ładujemy. O, już nam 0,2 kWh wskoczyło. Ładowanie darmowe. No to idziemy na jakiś spacer, auto niech się ładuje. I wracamy się kawałek. Nie zdecydowaliśmy się. 25 euro wejście do parku dla osoby dorosłej, żeby zejść tam nad te jeziora. Właści Pomena, chyba ostatnia miejscowość na Mlecie. Tylko gdzie tu stanąć? O, i wypożyczalnie rowerów elektrycznych. Nie wiem, czy ten, gdzie stanąć. No to muszę Jak widzicie, stają byle gdzie. Grzesiu, tam najwyżej gdzieś się nawrócimy, no nic nie wymyślimy mądrzejszego. No tutaj chyba, że to jest... Żyjąc z wypożyczalni rowerów tu. O, I knajpy. kawa, śpiki. Nie no, ładna miejscowość, ładnie tu. Tylko trzeba się tu gdzieś pozbyć auta. Utopić. Pizzeria, beach bar. Nie słyszą nas. Usłyszeli. Zdecydowanie nie jest to tanie miasto, ale urokliwe. Tam gdzieś mamy zaparkowane. Tu jest taka uliczka, same restauracje. A tu już jest koniec. Koniec Mlietu. Tam w oddali półwysep Pelieszac. I stoi taki golfik trójeczka na luskach. Popatrzcie, dawno już nie jeździł, ale kluczyki w stacyjce są. I patrzcie, jak przyroda przejmuje obuwie. No i Mliet pokrótce zwiedzony. Zostało nam tu jeszcze ponad godzinkę, to spróbujemy się podpiąć na darmową ładowarkę. A jak widzicie, za nami już prom, którym będziemy wracać na Pelieszac, będzie cumował. No i króciutkie podsumowanie. Co ja myślę o tej wyspie? Kurczę, no wyspa jak wyspa. Osobiście bardziej mi się podoba Korczula. Faktycznie jest tu tak bardziej zielono, ale tu po sezonie jest tak troszkę smutnawo i martwo. W samej tej miejscowości, na samym końcu, no fajne knajpki. Ceny dość wysokie. Ale jakbym miał gdzieś na wakacje przyjechać, to chyba bym przyjechał jednak na Korczulę. Nie wiem dlaczego, trudno mi to wytłumaczyć, ale tak byśmy zrobili. A tutaj fajnie, że zwiedziliśmy. No szkoda, że nie zobaczyliśmy tych małych, dużych jeziorek, ale bez przesady. 25 euro za osobę, za to, żeby się 5 minut przejść w dół, zobaczyć jeziorko i wyjść. Coś, co widzieliśmy z samochodu z góry. Myślę, że nie warte, ale jeśli ktoś ma jakieś inne informacje, no to niech da znać w komentarzach, czy warto 25 euro za osobę wydać za takie atrakcje. Ja sądzę, że nie warto. No i tak to chyba kończę ten odcinek zwiedzaniem Mlietu. My za chwilę będziemy się pewnie zbierać na prom. W międzyczasie się coś podładujemy. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Grzegorz podszedł na stację benzynową. Stacja benzynowa, czyli tu. Dostał taką kartę. Tutaj przykładamy kartę, otwiera się ta klapka. No i ładujemy auto. Znowu za darmo. Dzisiaj drugie ładowanie darmowe na Mliecie. No i jest potęga. Robi wrażenie. Patrzcie, co tu się dzieje. Jak on tu dołożył, żeby zaparkować. Nie wiem, ile to ma mocy, ale dużo. Popatrzcie, co się dzieje. Ło kurczę. Jest potęga oceanu. Jak zmącił wodę. Przycumują. No i będziemy czekać. A w międzyczasie się coś podładujemy. No i już zjeżdża. Drzwi się otwierają. Walun Rieka. Tutaj gdzieś się woda leje, pewnie chlapało tą wodą, nie? Jak płynął.
Ktoś tu już chce wjechać, zanim oni wyjadą. Włoch z rozbitym czołem. No myślę, że słaby pomysł. No i podjazd gotowy.